Cześć, z tej strony Damian Dąbrowski, witam w Dębowej Chatce. Zanim przejdę do samej sprawy, muszę wam powiedzieć kilka słów o tym, co się tutaj dzieje, bo widzę w komentarzach sporo pytań na ten temat, więc wyjaśniam po raz kolejny. Jak zapewne większość z was wie, bo subskrybuje kanał, ma włączone powiadomienia i czyta moje posty, Dębowa Chatka została całkowicie zdemonetyzowana na YouTube. Oznacza to, że nie zarabia, nie można podbijać ani wspierać. Więc kanał w swojej dotychczasowej formie podcastu prezentacji przestaje istnieć. Do 24 lipca 2026 roku, bo wtedy mogę ponownie zaaplikować o monetyzację, wszystkie stare filmy zostaną usunięte z YouTube'a i będą dostępne wyłącznie na Spotify. Na YouTube zostają tylko nowe materiały, nagrane z kamerą w tej oto nowej formie. Starych nie da się zedytować tak, aby spełniały wymagania YouTube'a, więc nie mam innego wyjścia. Wiem, że część z was widzi teraz odcinki, które kojarzy z wcześniejszych playlist i myśli, zaraz, przecież to już było. Tak, było, ale jest ku temu konkretny powód. Na kanale jest wiele serii, które planowałem na 20-30 odcinków. Zdążyłem zrobić połowę. Jeśli te serie mają mieć jakikolwiek sens dla nowych widzów, a chcę, żeby miały, muszę najpierw odtworzyć to, co było. Nagranie ponad 300 filmów na nowo przed lipcem jest niewykonalne, więc robię to tak, jak robiłem przy serii o Tallwhites, Dogmanie czy Księżycu. Skrócone, przepracowane podsumowania, żeby każdy, kto trafia tu po raz pierwszy, wiedział, o co chodzi i mógł śledzić dalej. Niedługo pojawią się podobne filmy z serii o Dolinie Nahani, Ranczu Skinwalkera, Wyspach Salomona czy relacjach o Bigfoocie z rezerwatu Indian Hoopa. Najtrudniejsza do odbudowy będzie playlista Missing 411, najstarsza i najdłuższa na tym kanale. Ponad 100 filmów, prawie 400 spraw. Tu nie da się historii łączyć, bo każda z nich jest unikalna. Dlatego wybrałem te, które uważam za najciekawsze, albo takie, w których od czasu do czasu pojawiały się nowe informacje. Tak jest właśnie z dzisiejszą sprawą, czyli zaginięciem Dale'a Sterlinga w Mesa Verde National Park. Nagrałem o nim odcinek kilka lat temu, w 2022 roku na samym początku istnienia Dębowej Chatki, a potem w 2024 roku zrobiłem jego reedycję. Całość materiału wtedy została opracowana na podstawie serii książek Missing 411, a także innych źródłach dostępnych w internecie. Od tamtej pory Nick z kanału Missing Enigma po latach walki z biurokracją zdobył w końcu oficjalne akta dochodzenia. W 2025 roku zrobił własny film na temat tej sprawy i okazało się, że spora część tego, o czym mogliśmy tylko spekulować, ma teraz swoje odpowiedzi. Albo przynajmniej swoje nowe pytania. Więc jeśli oglądaliście poprzedni odcinek o Dale'u, usłyszycie jego historię, ale z zupełnie innej perspektywy. Na początek muszę wam trochę opowiedzieć o miejscu, w którym się ona wydarzyła, bo Mesa Verde to nie jest zwykły park narodowy. Jest to miejsce, które ma w sobie coś niepokojącego. I nie chodzi tylko o klify, kaniony czy upał. Chodzi o historię, która zapisana jest tutaj praktycznie na każdym głazie. Historię, której do końca nikt nie rozumie. Park Narodowy Mesa Verde w południowo-zachodnim Colorado słynie z czegoś, czego nie ma nigdzie indziej w Stanach Zjednoczonych. To jedyny park narodowy w całym kraju poświęcony wyłącznie kulturze starożytnych ludzi. Nie geologii, nie dzikim zwierzętom, tylko ludziom. A konkretnie tym, których archeolodzy, używając języka Navajo, nazwali Anasazi, co mniej więcej tłumaczy się jako starożytni. Inną używaną nazwą jest pradawni Pueblo. Doskonale zachowane domy, budowle w skalnych klifach, ceramika, sandały plecione z liści juki, ściany malowane w białe pasy, to wszystko czeka tam na turystów do dziś. Niektóre z tych budowli mają 2 albo 3 piętra i stoją stabilnie od ponad 500 lat. Porównuje się je często do miasta duchów. I coś w tym jest, bo po Anasazi nie zostały już żadne żywe ślady, tylko kamień i cisza. Co ciekawe, pierwsze odkrycia tych miejsc wcale nie były dziełem naukowców. W 1882 roku Benjamin Alfred Wetherill, rancher mieszkający z braćmi na pobliskim ranczu Alamo,
wyruszył konno w głąb kanionu Mancos. Od nieznajomego mężczyzny, który zimował tam swoje bydło, usłyszał historię o dziwnych strukturach w tym miejscu i chciał to sprawdzić. Kiedy zachodziło słońce, zobaczył fragment jaskini jakieś 30 metrów nad sobą. Wspiął się i znalazł pomalowane ściany, ceramikę i odłamki krzemienia. Jedno z odkrytych przez braci miejsc nazwano domem sandałów, bo natrafiono tam na ogromną liczbę obuwia plecionego przez dawnych mieszkańców. Ale między tym odkryciem a powstaniem Parku Narodowego w 1906 roku minęły 24 lata i w tym czasie obszar był po prostu plądrowany. Handlarze antykami, zbieracze artefaktów i inni ciekawscy przez ponad 2 dekady wynosili stamtąd wszystko, co się dało, bo żadne prawo tego nie zabraniało. Ile wiedzy przepadło bezpowrotnie, trudno powiedzieć. Fotograf William Henry Jackson uwiecznił te miejsca ponad 100 lat temu i już po jego zdjęciach widać, ile mogło zniknąć. Kiedy w końcu teren trafił pod ochronę, Wetheryllowie, mimo że sami wywołali część problemów, okazali się też częścią ich rozwiązania. Dokumentowali swoje odkrycia, przekazywali zbiory naukowcom i pomagali zlokalizować kolejne domy w klifach. Znaczna część ich kolekcji trafiła do muzeum w parku. Badania wskazują, że teren Mesa Verde był zamieszkany już od około 1. roku naszej ery. Początkowo byli to nomadowie. Polowali na bizony i jelenie, zbierali dziko rosnące rośliny i migrowali ze stadami zwierząt. Około roku 2000 do 1500 przed naszą erą zaczęli tworzyć stałe osady i uprawiać rośliny. Zaczęli tworzyć kosze wyklinowe, tworzyć ceramikę, a później hodować kukurydzę i dynie. Około roku 550 naszej ery przenieśli się na wyższe tereny kotliny. Oznaczało to, że było tam chłodniej latem, cieplej zimą, więcej deszczu i lepsza gleba. Zaczęli budować najpierw domy ziemne, potem z gliny, a od około 750 roku naszej ery z kamienia. Ich ceramika stawała się coraz bardziej wyrafinowana, zdobiły ją geometryczne wzory. I wtedy około roku 1200 stało się coś dziwnego. Anasazi porzucili szczyty płaskowyżu i przenieśli się do jaskiń w klifach. Dlaczego? Tu zdania badaczy są podzielone. Jedni mówią o przyroście liczby ludności i potrzebie schronienia przed niepogodą. Inni wskazują na zagrożenia ze strony wrogich plemion. Kilka odnalezionych szkieletów ma złamane kości i popękane czaszki. Są też teorie o handlujących z nimi plemionach z południa, które praktykowały ofiary z ludzi. A potem około roku 1300 Anasazi zniknęli. Po prostu wyszli i już nie wrócili. Według najczęściej przyjmowanej hipotezy popchnęła ich do tego wielka susza z 1276 roku. Kukurydza przestała rodzić, zasoby drewna się wyczerpały, środowisko nie było w stanie ich utrzymać. Większość naukowców uważa, że poszli na południe i wtopili się w ludy Pueblo, Hopi, Zuni, Laguna i Acoma. I rzeczywiście populacja Pueblo w okolicach dzisiejszego Santa Fe zaczęła gwałtownie rosnąć właśnie około roku 1300. Co jednak zostaje jako fakt bez wyjaśnienia, to to, że żadne inne plemię już nigdy nie zasiedliło Mesa Verde po odejściu Anasazi. Okoliczne ludy uważały to miejsce za przeklęte i go unikały. Nikt nigdy nie powiedział, dlaczego się boją. Po prostu się bali i tam nie chodzili. Warto dodać, że pierwsza odnotowana obserwacja klifów Mesa Verde miała miejsce w 1776 roku przez katolickiego księdza Sylwestra Veleza de Escalante, podróżującego z Santa Fe w Nowym Meksyku. I tak, to ten sam ksiądz, który znany jest z podróży przez ziemię leżące na terenie dzisiejszego rancha Skinwalkera. Zbieżność? Być może, ale warto o tym pamiętać. Przejdźmy więc do sprawy z dzisiejszego odcinka. Mitchell Dale Staling w chwili zaginięcia miał 51 lat. Mieszkał w Goliad w Teksasie ze swoją żoną Deneen,
pielęgniarką pediatryczną i swoimi rodzicami. Mieli razem 4 dorosłych dzieci, 2 córki i 2 synów. 32 lata małżeństwa. Zwykłe, spokojne życie. Przez większość życia zawodowego Dale pracował jako rzeźnik i kierownik sklepu. Na emeryturze ogród, długie spacery, wędkarstwo, polowania, własnoręczne przetwarzanie mięsa. Lubił też oglądać programy survivalowe i komentować, co by zrobił na miejscu uczestników. Ale, i to ważne, nie był wędrowcem, raczej spacerowiczem. Różnica jest spora. Spacerował po znanych sobie terenach wokół domu. Codziennie 5-6 mil, czyli około 8 do 10 kilometrów. Nie miał praktycznie żadnego doświadczenia w górskich wędrówkach. Był też człowiekiem z problemami fizycznymi. Przeszedł kilka operacji kręgosłupa, przez co chodził w lekko pochylonej pozycji. Miał skurcze nóg i musiał się regularnie zatrzymywać, żeby odpocząć. Przy wzroście 183 cm ważył 90 kg. Był sprawny, ale nie w formie górskiego wędrowca, a do tego palił paczkę papierosów dziennie. Dale od ponad roku planował wycieczkę po parkach narodowych USA. W końcu nadszedł 6 czerwca 2013 roku, czwartek. Dale z żoną i swoimi rodzicami wyruszyli z Goliath camperem, a za nim holowali srebrnego Forda Focusa. 20 dni w trasie, parki narodowe w Nowym Meksyku, Colorado, Utah i Wyoming. Dale był szczególnie podekscytowany Yellowstone. Na końcu trasy mieli dotrzeć do Oregonu. Ale już w piątek w Albuquerque kamper zaczął szwankować. Trafił do mechanika w Gallup i ten powiedział, że naprawa zajmie cały weekend. Cała 4 miała więc czas. Zdecydowali się na jednodniowe wycieczki Fordem. W sobotę zwiedzili Canyon de Chelly National Monument, w niedzielę 9 czerwca Four Corners, a potem Mesa Verde. Do parku dotarli między 13:15 a 13:45. Dale kupił czapkę z daszkiem w sklepiku w centrum dla zwiedzających. Tam zjedli lunch. Dale zjadł kanapkę i popił kolą. Potem obejrzeli film wprowadzający i przeszli przez muzeum przy Spruce Tree Terrace. I tu zaczyna się ta historia. Za muzeum Dale zobaczył osadę Spruce Tree House. Domy wbudowane w klif. Jeden z najsłynniejszych obiektów w parku. W 2013 roku można było tam wchodzić samodzielnie. Dziś ten obszar jest już zamknięty dla zwiedzających. Dale stwierdził, że chce to zobaczyć z bliska. Jego rodzice i Deneen zdecydowali, że zostają, bo 1,5-kilometrowa pętla to dla nich za dużo. Deneen zaproponowała, że pójdzie po wodę do samochodu, ale Dale odmówił i powiedział, że idzie tylko tam. O 16:15 ruszył szlakiem. Zanim zniknął z pola widzenia, odwrócił się i pomachał rodzinie. Deneen czekała na balkonie. Widziała, jak inni turyści, którzy poszli za Dalem, wracają przed nim. Minęła godzina, potem kolejna. Około 17:15 Deneen wróciła do muzeum i zagadnęła strażnika o nazwisku Aragon. Powiedziała mu, że Dale zszedł do Spruce Tree House jakąś godzinę temu i od tamtej pory go nie widziała. Strażnik rozłożył przed nią mapę i wyjaśnił, że od szlaku Spruce Tree House Trail odchodzą inne trasy. Że jeśli Dale wybrał jedną z nich, może nie wrócić przez 2 lub 3 godziny. Deneen zostawiła przy muzeum kartkę. Dale, poczekaj tutaj na mnie. O 18:15 wróciła ponownie. Bez wieści. O 18:45 muzeum zostało zamknięte i Deneen trafiła do biura głównego strażnika. Rozmawiała z dyspozytorką o imieniu Samantha. Usłyszała znowu to samo, że ludzie często decydują się na Petroglyph Trail, nie zdając sobie sprawy, ile czasu to zajmie. Samantha doradziła jej, żeby dała Dale'owi 3,5 godziny, ale jeśli w dowolnym momencie poczuje jednak, że coś jest nie tak, niech wróci i wtedy wyślą ekipę. Godzinę później Deneen wróciła i poprosiła o ekipę poszukiwawczą.
Powiadomiono 2 strażników, Andrew Mancusa i Shane'a Kempa. Mancus porozmawiał z rodziną, wypełnił kwestionariusz osoby zaginionej. Zebrane informacje tworzą dość spójny portret człowieka, który mógł się zgubić w bardzo konkretny sposób. Denin mówiła, że Dale nie przyznałby się do tego, że się zgubił, ale prawdopodobnie zostałby w miejscu po zmroku. Że nie bał się stromych zboczy, ale raczej by się nie wspinał, jeśli by nie musiał. Że łatwo gubił orientację nawet we własnym ogrodzie. Że jeśli widzi cel, idzie do niego bez oglądania się na teren. Że gdyby się zgubił, szedłby dalej zamiast się zatrzymać i popatrzeć, gdzie się znajduje. To bardzo ważny fragment układanki, bo Dale nie był człowiekiem, który siada i czeka na ratunek. Strażniczka Caitlin Kuntz była tego wieczoru na szlaku Petroglyph Point. Kiedy dyspozytorka skontaktowała się z nią przez radio, kobieta znajdowała się akurat przy samej tablicy z petroglifami. Zaczęła wracać szlakiem w przeciwnym kierunku, rozglądając się i wołając imię Dale'a. Około 20:20 strażnik Mancus wyruszył szlakiem Spruce Canyon Trail od strony pętli Hogan Loop, a wspomniany Kemp z drugiej strony o 20:43. O 20:48 strażniczka Kuntz zgłosiła, że wydaje jej się, że słyszała wołanie o pomoc. Chwilę później doszła do wniosku, że to pewnie inni strażnicy wołali imię Dale'a. Zauważyła też jakieś światło, ale to również byli strażnicy. O 21:08 Mancus i Kemp spotkali się na skrzyżowaniu Spruce Canyon Trail i Spring House Trail, szlaku biegnącego na południe w głąb kanionów. Nikogo nie znaleźli, żadnej odpowiedzi na wołania. Przeszukali obszary powyżej i poniżej kanionu Spruce. Wszystkie jednostki wróciły do bazy około 23:27. Dale Stelling zaginął. We wtorek, 11 czerwca, w centrum dowodzenia zjawił się anonimowy mężczyzna z rodziną, ale udało się ustalić, że niemal na pewno był to emerytowany sędzia Jess Vigil. Cała rodzina widziała plakaty z informacją o zaginięciu i twierdzili, że widzieli Dale'a na szlaku Petroglyph Trail w niedzielę wieczorem. Gdy pokazano im zdjęcie, potwierdzili, że to on. Rodzina wpisała się do rejestru szlaku około 16 i widziała Dale'a mniej więcej w tym samym czasie. Co istotne, widzieli, jak ominął rejestr i po prostu zaczął schodzić szlakiem Petroglyph Trail bez żadnego wpisu. Świadkowie widzieli, jak Dale siedział w małej wnęce tuż nad szlakiem. Zapytał ich, jak daleko jest do końca. Powiedzieli mu, że jest mniej więcej w połowie drogi. Dale odpowiedział, że jest już za późno, żeby zawracać. Po chwili wstał i ruszył dalej w dół szlaku. Rodzina spotkała Dale'a ponownie przy samym panelu z petroglifami około 17:30. Dale skomentował, jak szybko idą i ruszył dalej. Po tablicy z petroglifami rodzina dotarła do miejsca, gdzie szlak się rozgałęźniał. Właściwa droga prowadziła w lewo, w stronę muzeum, ale znak mógł być przekręcony przez czas, warunki atmosferyczne albo ktoś wcześniej ustawił go błędnie tak, że wskazywał w prawo, czyli w stronę ślepego zaułka. I właśnie dlatego jeden z członków rodziny sędziego poprawił tę strzałkę, żeby wskazywała prawidłowy kierunek. Ta mała, prawdopodobnie źle ustawiona strzałka mogła zdecydować o losie Dale'a. Prawidłowa trasa powrotna wymagała wspinaczki po dość stromym podejściu po skałach w lewo, a jak pamiętamy, Dale był po kilku operacjach kręgosłupa i raczej nie wspinał się, jeśli nie musiał. Co jeśli zobaczył strzałkę wskazującą w prawo i po prostu poszedł tam, gdzie go prowadziła? Dodatkowa informacja płynąca z tych zeznań to to, że ostatni raz świadkowie widzieli Dale'a przy panelu z petroglifami, czyli w odległości około 1,5 kilometra dalej niż wynikało to z dotychczasowych informacji. To radykalnie zmieniło obszar poszukiwań.
Nick z Missing Enigma latami próbował zdobyć oficjalne dokumenty z dochodzenia w sprawie Dale'a Stellinga. Po tym jak w 2020 roku znaleziono szczątki mężczyzny, złożył wniosek na podstawie Freedom of Information Act. W 2022 roku poinformowano go, że jego wniosek jest 46 w kolejce. 2 lata później, że jest 75 w kolejce, więc zamiast być bliżej, ktoś ciągle przeciągał jego sprawę. Gdyby przestał drążyć, pewnie nigdy nic by nie dostał. Ostatecznie, po interwencji, dokumenty trafiły do niego. Ponad 300 stron, z których spora część była ocenzurowana. Po pierwsze, przez początkowe 48 godzin od zaginięcia Dale'a, jego telefon komórkowy był monitorowany co 15 minut przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. Co brzmi bardzo interesująco. Nick wspomniał, że niektóre fragmenty dokumentów zdawały się sugerować wojskową przeszłość Dale'a. Ale tu pojawia się ważna kontra. Siostra Dale'a, Mercy Sterling, opublikowała w sieci jasne oświadczenie. Dale nigdy nie służył w wojsku. Służył ich ojciec i w domu panowała wojskowa dyscyplina, ale sam Dale nie. Prawdopodobnie Nick zbyt pochopnie zinterpretował ocenzurowane fragmenty. Monitorowanie telefonu przez siły powietrzne może mieć więc inne, prozaiczne wyjaśnienie. Być może była to standardowa procedura współpracy służb, niezwiązana z przeszłością wojskową Dale'a, albo był ku temu inny, nieznany powód. Po drugie, akta zawierają zaszyfrowane informacje o pewnej substancji lub lekach, które Dale mógł przyjmować. Fragmenty tekstu są ocenzurowane, ale zdania takie jak Stelling stosowała, tu informacja zamazana, sporadycznie przez ostatnie 13 lat i od lutego stała się bardziej, i tu też informacja zamazana, nawet jeśli mogą dotyczyć samej Deneen, rzucają pewne światło na prywatne okoliczności tej rodziny. Podczas przesłuchania Deneen przyznała, że ściśle monitorowała sytuację finansową, kiedy odkryła, że Dale nadużywa leki przeciwbólowe. Potwierdziła też, że jej mąż miał przy sobie kartę bankową, bo dała mu ją na zakup czapki, a kiedy poproszono ją o sprawdzenie torebki, karty tam nie było. Nick wyraźnie zaznaczył, że nie ujawnia tych informacji lekko, gdyż sam jest w trakcie leczenia od uzależnienia i jest to wrażliwy temat. Ale pominięcie tego aspektu oznaczałoby ukrycie fragmentu, który może mieć znaczenie dla zrozumienia zachowania Dale'a tamtego dnia. Uzależnienie od tabletek przeciwbólowych po kontuzji pleców to nie jest nic niespotykanego. Wielu mężczyzn w jego wieku i sytuacji wchodzi w taką spiralę, a substancje tego rodzaju potrafią radykalnie zmienić podejmowanie decyzji, ocenę ryzyka, poczucie czasu i przestrzeni. Po trzecie, z akt wynika, że poszukiwania przez kolejne lata były sporadyczne. W lipcu 2017 roku ekipa dotarła do tablicy z petroglifami i zeszła w dół kanionu. Znalazła tylko kość jakiegoś zwierzęcia. Kilka innych wypraw przyniosło kawałki folii aluminiowej. Psy tropiące reagowały czasem na pewne miejsca. Jedno zdarzenie odnotowano na południe od skrzyżowania Spruce i Navajo Canyon. Przy kanionie Navajo psy wykazywały niewielkie, umiarkowane zainteresowanie. Przewodnik psa ocenił, że cokolwiek je przyciągało, znajdowało się znacznie dalej w kanionie Navajo. Jest jeszcze jedna rzecz, której w aktach nie ma, a powinna być, czyli historia Jodie Peterson. Ta pisarka opisała, że dzień po zaginięciu Dale'a szła szlakiem Petroglyph Trail i usłyszała w kanionie zmęczony głos wołający „Potrzebuję pomocy”. Wróciła do biura strażników i zgłosiła to, a strażnik miał powiedzieć z ulgą, że dzień wcześniej ktoś inny słyszał wołania o pomoc w tej samej okolicy. Na tej podstawie planowano podobno większą akcję poszukiwawczą z psami. W ponad 300 stronach akt nie ma ani jednego wywiadu z Jodie Peterson, ani jednej wzmianki o jej zeznaniach. I teraz tak, według mnie są dwie opcje. Albo Jodie zmyśliła całą historię,
albo służba parku celowo nie sporządziła raportu świadectwa kobiety, która słyszała wołania o pomoc w okolicy, gdzie zaginął człowiek. I szczerze to skłaniam się ku tej drugiej opcji. Dlaczego? Bo Jodi wspomniała w swoim artykule szczegół, którego nikt publicznie nie potwierdzał, że poprzedniej nocy ktoś inny słyszał podobne wołania. I teraz z akt wiemy, że to była prawda. Skąd mogła to wiedzieć, jeśli nie ze słów strażnika? A to oznaczało, że jej relacja jest prawdziwa, ale ktoś zdecydował się jej nie udokumentować. Poszukiwania trwały intensywnie przez 2 tygodnie. W szczytowym momencie brało w nich udział około 60 do 100 osób jednocześnie. 2 zespoły z psami tropiącymi, helikopter, ekipy ratowników górskich opuszczających się na linach w klify. Psy początkowo wyczuły zapach na szlaku, ale szybko go gubiły. Przez 7 lat nic. Co roku strażnicy wracali na teren parku z psami. Co roku ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze obejmowały obszar, gdzie zaginął Dale. Główny strażnik, Jesse Faris, powiedział wprost: mam przeczucie, że wciąż tam jest i nigdy nie opuścił parku. Zdjęcie Dale'a wisiało w jego gabinecie. Faris przyznał, że ta sprawa dręczyła go szczególnie, choć rocznie w parku ginie od 5 do 10 osób. Żona Dale'a, Deneen, odwiedziła park 3 razy w 2014 roku. Za każdym razem żadnych zmian. Nalegała, żeby poszukiwania objęły większy teren, bo jej zdaniem Dale mógł zajść znacznie dalej. Strażnicy prowadzili poszukiwania w promieniu 6 do 8 km od miejsca, gdzie widziano go po raz ostatni. Jednak ona uważała, że to stanowczo za mało. Siostra Dale'a, Mercy Sterling, wielokrotnie pisała o nim w internecie. W maju 2023 roku, blisko 10. rocznicy zaginięcia, opublikowała poruszający post. Był najlepszym przyjacielem, jakiego można sobie wyobrazić. Wciąż nie mogę się z tym pogodzić. Chciała też sprostować kilka błędnych informacji krążących w sieci. Dale nie był survivalowcem, nigdy nie służył w wojsku. Miał liczne ograniczenia fizyczne po operacjach kręgosłupa, ale mimo to pokonywał długie dystanse, być może dłuższe niż wielu zakładało. Sama przeszła szlak petroglifów rok po jego zaginięciu i przyznała, że 2 razy zgubiła ścieżkę. W jednym miejscu wyszła na otwartą przestrzeń skalną z przepaścią przed sobą i bez żadnych barierek ochronnych. 16 września 2020 roku, czyli 7 lat po zaginięciu Dale'a Sterlinga, do głównego strażnika Parku Narodowego Mesa Verde, wspomnianego wcześniej Jesse'ego Fariasa, trafiło zgłoszenie z oddziału służb leśnych ISB. Ktoś anonimowo wypełnił przez internet formularz zgłoszeniowy i napisał, że podczas wędrówki natknął się na ludzkie szczątki. Informator podał, że szczątki leżały na środku koryta rzeki i nie były trudne do znalezienia. Twierdził, że nic nie naruszył, niczego nie zabrał, nawet nie otworzył portfela. Powiedział tylko, że karta debetowa wystawała z portfela, a w pobliżu leżał telefon komórkowy, pasek i obydwa buty. Podał także współrzędne geograficzne. I tu zaczyna się bardzo interesująca część tej historii. Wspomniany Nick z Missing Enigma, kiedy dostał te akta i wpisał podane współrzędne w Google Maps, zauważył, że nie wskazują one na żaden sensowny punkt w parku. Co więcej, podane koordynaty w ogóle nie pasują do Mesa Verde w Colorado. Ta część parku leży mniej więcej na szerokości 37 stopni i 2 minut na północ, a nie 32 stopni. To sugeruje, że w zapisie musiała pojawić się pomyłka w cyfrach, a po korekcie pierwszej liczby z 32 na 37 dałoby się już uzyskać sensowną lokalizację w obrębie parku. Co ciekawe, w samym mailu informator podał już konkretną nazwę miejsca, czyli Mesa Verde East Fork Canyon, na zachód od stanowisk Fairview, i opisał, że szczątki leżą na dnie suchego koryta rzeki i są łatwe do znalezienia.
Jak zaznaczył Nick, to miejsce nie jest wcale tak odległe i dzikie, jak sugerowały komunikaty parku. Znajduje się ono około 1 mili, czyli 1,5 kilometra od uczęszczanego przez turystów terenu stanowisk Fairview, które sam odwiedził podczas kręcenia filmiku o tej sprawie. Według udostępnionych raportów 17 września 2020 roku o godzinie 12:40 agenci i strażnicy weszli w teren. O 13:45 znaleźli szczątki. Były oddalone o 4,2 mili, czyli 6,7 km od miejsca, gdzie Dale był widziany po raz ostatni w 2013 roku. Przy szczątkach odnaleziono teksańskie prawo jazdy, kartę kredytową i kartę ubezpieczenia społecznego. Wszystko na nazwisko Mitchell Dale Stelling. W bezpośrednim sąsiedztwie nie znaleziono żadnych śladów przestępstwa. Szkielet był w większości kompletny, choć brakowało kilku kości. Część z nich nosiła ślady działania drapieżników. Do godziny 17 zebrano wszystkie szczątki. Koroner hrabstwa Montezuma, George Devers, był niemal pewny, że szczątki należą do Dale'a Stellinga. Już na podstawie dokumentów przy ciele potwierdził, że nie ma podejrzeń morderstwa ani ataku dzikiego zwierzęcia i przyznał wprost, że ustalenie rzeczywistej przyczyny śmierci będzie praktycznie niemożliwe, bo na kościach nie widać żadnego urazu. Oficjalnie przyjęto, że była to śmierć z wycieńczenia, a jej przyczyny naturalne. Rodzina odprawiła nabożeństwo żałobne. Pochowali Dale'a pod okazałym dębem na jego posesji w południowym Teksasie. Sprawa rozwiązana. Jednak pojawiają się dodatkowe pytania. Sam informator zapewne nie szukał Dale'a, tylko być może chodził po tej zamkniętej części parku w poszukiwaniu historycznych artefaktów albo eksplorował teren z czystej ciekawości, a szczątki znalazł zupełnie przypadkiem. To też tłumaczyłoby, dlaczego pozostał anonimowy. Ale jeśli rzeczywiście trafił na miejsce i napisał, że szczątki były łatwe do znalezienia, to rodzi się proste pytanie. Dlaczego nie znalazły ich wcześniej ekipy poszukiwawcze, psy tropiące i strażnicy, skoro przez lata przeczesywali ten rejon? Z drugiej strony mamy oficjalne poszukiwania, które trwały dniami i tygodniami, a potem wracano tam wielokrotnie przez kolejne lata. Z drugiej strony przychodzi anonimowy człowiek, który wchodzi na zamknięty teren parku, schodzi suchym korytem rzeki i twierdzi, że natrafił na szczątki praktycznie leżące na widoku. To sprawia, że cała sprawa nie wygląda jak zwykłe zaginięcie, ale jak coś, co przez lata znajdowało się dosłownie tuż obok poszukiwaczy, a mimo to pozostawało niewidoczne. Jest to typowe dla wielu spraw z serii Missing 411. I dochodzi do tego jeszcze jedna rzecz. Park nigdy publicznie nie ujawnił dokładnej lokalizacji znaleziska. Oficjalnie mówiono jedynie, że szczątki znajdowały się w odległej i trudno dostępnej części Mesa Verde na zachód od Durango. Dopiero udostępnienie akt i współrzędnych pozwoliło zorientować się, o jaki region naprawdę chodziło. Zatem zamiast jasnej odpowiedzi dostaliśmy kolejną warstwę pytań. Czy służby chciały w ten sposób przykryć własną niekompetencję, złe oznakowanie szlaku i wyznaczenie zbyt małego obszaru podczas akcji poszukiwawczej? Czy też istnieje możliwość, że dzieje się tam coś, co trudno wytłumaczyć? Oczywiście przez lata, głównie przez brak informacji ze strony służb parku, w sprawie zaginięcia Dale'a narosło wiele najróżniejszych teorii, od porwania po przejście przez międzywymiarowy portal. Jednak z całego opisu i dokumentów najbardziej logiczny wniosek jest taki, że Dale poszedł szlakiem Petroglyph Trail, a potem przy znaku skręcił w prawo zamiast w lewo i zszedł w dół. Więc zamiast wrócić do muzeum, wszedł głębiej w system kanionów, gdzie się zgubił i ostatecznie zmarł. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy podawane oficjalne wyjaśnienie do was przemawia? Czy też istnieje opcja,
że wydarzyło się coś zupełnie innego. A dopiero pod naciskiem opinii publicznej opublikowano dokumenty z błędami, które dały mniej więcej logiczne wyjaśnienie tego zaginięcia. Czy też, jak uważają niektórzy, to, co doprowadziło do zniknięcia Indian Anasazi, było odpowiedzialne także za zaginięcie Dale'a Stellinga. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jak zawsze zapraszam również do lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite albo Buy Coffee. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.